Ulica Artystów, 108 graffiti, ale będzie też bardzo niebezpiecznie, podejdzie do mnie jeden gość, który będzie chciał coś niefajnego mi zrobić i anioł stróż się wtedy pojawi. Wszystko pokażę wam w tym odcinku. No to co? Kręcimy kolejną przygodę? Totalne oberwanie chmury. Właśnie miałem wychodzić, żeby nagrywać, nie wiem czy mnie słychać, dzielnicę artystów, gdzie znajduje się ponad 100 murali. Mam nadzieję, że jeszcze przejdzie, bo do zachodu jest 2,5 godziny. Chciałbym się uwinąć za dnia, bo zacina do mocno, ale daje. Ale tak to tu wygląda, słuchajcie, są takie jakby 3-godzinne sloty czasowe, kiedy ten deszcz po prostu daje mocno, że tak powiem, ale mi zawiało teraz. Zobaczcie. Może tego tak nie słychać, ale uwierzcie mi, naprawdę jest tu oberwanie chmury. Tak samo w nocy mnie obudziło, co mnie rzadko cośkolwiek budzi, o 3:00, bo myślałem, że zobaczcie, jak dużo wody się tu w momencie nazbierało. Nie ma, zaraz przejdę. Tak mniej więcej wygląda tutaj pora deszczowa, że w jedną minutę po prostu oberwanie totalne chmury, że się nie da prawie wyjść ani zmieścić pod parasolem bez zmoczenia. A za chwilę piękne właśnie słońce, wszystko przeszło już. I mam jakieś 2 godziny do pokazania wam tego właśnie, jak to się nazywa, Kingston Art District, czyli dzielnica artystyczna, gdzie tworzą lokalni graficiarze. Lecimy. Cała ulica normalnie tutaj tonie w wodzie. Ciężko jest gdzieś w ogóle przeskoczyć. No mam buty niby wodoodporne. Widziała pani, że mam problemy tu z przejściem. No też jest to jakiegokolwiek wyzwanie, bo tutaj nie ma w ogóle takiego, no są chodniki, ale te chodniki nic tutaj nie wskórają. O, tu mogę się chwycić ewentualnie, bo cała ulica po prostu leci strumieniem. Klimat jak co najmniej z czasów piratów te ściany. Ktoś tu wystawił sobie jakieś mebelki. Można śmiało wziąć to jako vintage. A co mi się wydaje, że ktoś tu mieszka chyba. Jakaś chata. No i większość domów ma właśnie drut kolczasty, żeby nikt jakiejś dziubary nie zrobił. Idziemy na przedmieściach Kingston, czyli stolicy Jamajki. To co widzicie na horyzoncie, czyli te zielone wzgórza, to jest jakby początek tego masywu tak zwanych niebieskich gór, skąd pochodzi najdroższa kawa na świecie. Postaram się jutro dotrzeć do jednej z plantacji, żeby skosztować i zobaczyć, jak to w ogóle rośnie i wam to wszystko przekazać. Tak, najdroższa. Nie wliczam to tej kawy z Indonezji, co ten zwierzak luwak, że tak powiem, wypluwa tyłkiem. No ta, no powiedzmy, jest najdroższa, ale chodzi mi o taką kawę, która no, jest najdroższa za kilogram, która rośnie bez jakichkolwiek innych ingerencji i tutaj jest uprawiana właśnie na tych niebieskich wzgórzach. Doszedłem teraz do głównej tu ulicy. Po prostu nie byłem nigdy w takim miejscu, w takim mieście, żeby było takie po prostu osuwisko deszczu. Nie ma jakiejkolwiek tu kanalizacji i teraz trzeba złapać taką lokalną taryfę poprzez pokazanie palcem na dół, czyli że jedziemy do downtown. Jakiś jest autobus. Mam w sumie trochę czasu, mogę się przejść w tamtym kierunku. Nie mogę się skupić, bo ktoś tu mocno grzeje, a to jest chyba muzyka z jakiegoś tego, z kościoła. To muza z tego, od fryzjera. Alright. Good? No i pyk, kurde, jedziemy sobie tu już w taryfie z chłopakami. Zaraz trzeba zapłacić, bo to 150 kosztuje. Tylko powiedziałem downtown, no i lecimy ogniem. I will get over, right? Thanks brothers. Thank you. All the best. Bye. I kurde, zajęcie tu z takimi gośćmi. Thank you. Zajęcie jechać z takimi gośćmi. Właśnie, że
Przejechałem 3 km, moment, wszyscy kurde tak pokazują, tu się rąsi nie daje i albo się żółwia daje, albo się nic nie daje, niektórzy nie chcą za bardzo rozmawiać, ale to są pojedyncze jakieś tam jednostki, ale są też osoby, które właśnie mega tak jakby pokazują, że jest no fajnie i tak coś takiego, taki symbol na serducho, że wszystko jest w porządku. Dzisiaj w niedzielę to ludzie odpoczywają, większość sklepów jest zamknięta, biznesów, tu jakiś kościół jest rozwalony. Tu jest przystanek autobusowy, widzę dużo jakichś autobusów liniowych, stąd mi się uda może wziąć jakiś autobus do Montego Bay, czyli do takiej, jakby to powiedzieć, przystani turystów. To jest z drugiej strony wyspy na północnym zachodzie. Tam wszyscy kuracjusze, że tak powiem, przyjeżdżają do wszelkich resortów. Tu trzeba uważać, żeby tu mnie coś nie rozjechało. Na spokojnie. Pytałem się tego swojego ziomka, jak tu jest jak tu jest z bezpieczeństwem. To mówi, że no jak jest do zmroku to spoko, a później po prostu, żebym nie trzymał tak telefonu. Kościół za kościołem. Tu dosyć religijni ludzie, a my skręcamy zaraz tam w lewo. Tu są właśnie te autobusy do Montego Bay. Są jacyś sprzedawcy, a to są te taryfy, o których wam mówiłem, że mają takie paseczki obok. Tu ulica główna, ale no nikogo nie ma. Ale wszystko pozamykane dzisiaj, nie ma jakiegokolwiek takiego tu ruchu. No, odpoczywają. Dobra, chowam telefon, bo tu widzę dużo jakichś jest wygiętych ludzi. Zanim dojdziemy tam, gdzie chcemy dojść, powiem wam kilka ciekawostek. Mianowicie na start, jaką to powierzchnię zajmuje. 10 000 km², więc 30 razy mniejsza niż Polska, czyli połowę naszego prawie każdego województwa. Poza chyba wielkopolskim, małopolskim, mazowieckim, przepraszam. I mieszka tu niecałe 3 miliony ludzi, więc no, trochę więcej niż w naszej Warszawie. Język tu jest bardzo ciekawy, bo oni nie mówią tym typowym angielskim, chociaż jest uznawany jako jedyny, tylko ten język i dialekt nazywa się patwa. Patwa, czyli pomieszanie angielskiego z afrykańskimi dialektami. I ja to tak odczytuję, że to ostatnia sylaba wyrazu jest jakby niewymawialna. Powiem ci prawdę. I will tell you the truth. To byłoby poprawnie, w miarę. A po patwijsku, czy jamańsku, me I tell you that. Tak. Albo how you doing? Aja. Jest mniej więcej. Może ja tak nie brzmię super elegancko. Tu jest akurat zielone światło. Też nie ma na przejściu dla pieszych jak w Kostaryce. Jest tylko dla samochodów i trzeba się mniej więcej do tego dostosować. Jamajka odzyskała niepodległość w 1962 od Brytyjczyków, bo była tu skolonizowana przez nich, no jak chyba 2/3 świata w XIX wieku. I to dosyć długo są niepodlegli, bo większość tych krajów odzyskała dużo później od Brytyjczyków niepodległość. Nie wiem, teraz możemy chyba iść, bo jest zielone, nie wiem, bo tu jest tak, że jest w tom. Policja stoi, więc nie będę przechodził na czerwonym, ale co kawałek jest jakiś patrol właśnie niebieski, który stoi, który gdzieś tam no, pilnuje. A tam widzimy wieżę i lotnisko, bo lotnisko jest wybudowane na usypanej specjalnie wyspie. Nie wiem, co tu policja będzie pałować, czy nie, kogoś. Zaraz tu się przejdziemy i zobaczymy, czy nie, czy coś się nie dzieje, nie wiem o co chodzi. Tu co kawałek widzę jacyś goście, którzy są po prostu no, nawiedzeni. Wszystko pozalewane, nie mogę po chodniku iść, więc idę tak trochę dookoła. Co chwilę jakiś pies mnie, że tak powiem, obwąchuje, ale z tymi psami to trzeba uważać, bo kurde, to jest następna rzecz, którą muszę koniecznie zrobić po przylocie do Polski, to się zaszczepić na wściekliznę, tylko że to trwa trochę. Ja zawsze zapominam, jak wracam, a to trzeba zrobić chyba 3 strzały w odstępie chyba pół roku. Lecimy dalej. Gdzie tutaj jest ta dzielnica z tym graffiti, bo to nas interesuje. Chodzę, szukam według moich wszystkich namiarów i współrzędnych. To tutaj w tej okolicy powinny znajdować się te murale, ale strasznie dziwne to uczucie, jak tu parę osób tylko chodzi po tych chodnikach, a reszta jest jakby taka wymarła. No ale to nie ludzi szukamy w tym wypadku, tylko po prostu wideł na ścianach. No mamy tu kurde postać, chyba wiecie kogo. Ikona
muzyki i w ogóle całej Jamajki, nie? No, czyli Bob Marley, jakby ktoś nie kumał bazy. Wszystko jest opustoszałe, ani na tej ulicy, ani na tej, ani na tamtej. Tu mi pani pokazuje dokładnie, gdzie mam skręcić, w którą. Ulicę mówi, że tylko dlatego, bo dzisiaj jest Sunday, czyli niedziela. Over here. Yes, all the way. Thank you very much. Thank you. Have a lovely evening. Thank you. Okay. I won't be long here. Thank you. O, to jest tu. To jest ta ulica z tymi muralami. Już tu zobaczymy, zrobimy różne szczały. Powiem tak szczerze, że nie jest to takie byle jakie graffiti, jakby mi się wydawało, że będzie. Problem w tym, że zaczyna lać. Chyba trzeba wyciągnąć parasol, bo to nie jest coś takiego, że trochę pokropi i przestanie. Tylko jak walnie, to już nie będzie co zbierać. Trzech chłopaczków tylko tam szło daleko, czy czterech? Tak, czwarty na barana. Wszyscy bardzo uprzejmi. Kurde, znowu mi się zaciera. Zaczyna coraz mocniej lać, ale naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Cieszę się, że tu przyszedłem, bo te murale naprawdę robią takie super wrażenie, że to nie zrobili jacyś amatorzy, tylko ludzie, którzy mają wizję, mają talent i przede wszystkim mają warsztat. Super to wygląda. Co o tym myślisz? Dajże znać w komentarzu. Nie bądź żeleniu. Tak, ta pani mi powiedziała, że jutro tu jest chaos, bo jest poniedziałek, a tu nie ma kompletnie nikogo. 5 osób na krzyż, parę samochodów i my. Zobaczmy dalej. Już przestało chyba w sumie padać, chociaż nie, jeszcze kropi. Na mikrofon muszę uważać. No, I don't smoke, man. I know. Okay. Okay. I'm on the 7th seed. 2024, we need never the record to go outside by God when it never was wet. They want to stay inside. No one was asked big. The beanie was not there. I was smoking my beanie photo, my angel. Okay. I never to the white person, nothing, just a rapist, the mama felt, and the rob never them leave. But it was something. And what's the flavor, God, yeah? Oh, good, man. Bob Marley come. I'm Bob Marley, left edge traffic, yeah? An angel come from Bong, man. Bongo. You come from a white man, God, you know? Look up there, you can see God.
The light is coming, yeah? 8,000 white ball them move, yeah? Them study jut up them legs across, and them get them pussy suck, yeah? Okej. God bless you, man. But the blonde and black, get them butt. Muszę wam coś powiedzieć, przed chwilą doszło do takiej nietypowej, dosyć ciężkiej sytuacji. Przyczepił się do mnie gość, ten, który widzicie znaczy nie ten jest dobry. On ma na imię też Michael. No i on mi uratował dupsko w sumie, bo no, ten duży chłop, który się do mnie przyczepił, w ogóle na tych ulicach było pusto. Nie wiem w ogóle o czym on mówił, coś gadał o Bogu, że jestem biali ludzie, czemu mam niebieskie oczy i w ogóle, że nie pójdę do nieba i czy gadam z Bogiem i że on jest w ogóle duchem Boba Marleya, no, ale miał takie zło w oczach, to nie chodziło o to, no, widzieliście co się działo. No i ten chłopak właśnie przechodził jako, no, chyba mój anioł stróż, bo nikogo zupełnie nie było na tych ulicach. Jak widzicie, no, jedna osoba gdzieś przechodzi na pół godziny i on przechodził, no i się zapytał, czy potrzebuje jakiejś pomocy, asysty. No i został ze mną i tamten się w końcu odczepił ode mnie i poszedłem, bo chciałem nakręcić w takiej bocznej uliczce tam o sprinterach, no ale jednak, no nie wiem, nie wiedziałem, czy mam uciekać, czy co mam robić. Czasem się człowiekowi fuksnie, nie? No, także nie, wszędzie jest zawsze bezpiecznie, ale jakoś ten wszechświat mnie wspomaga, no i on mi uratował tyłek. Zaczyna padać, ale słuchajcie, ja jestem fanem lekkiej atletyki i zawsze oglądam na olimpiadzie. Tu są najwięksi sprinterzy w historii świata. Omar McLeod, rekordzista jeśli chodzi o płotki. Shelly-Ann Fraser-Price, oczywiście Usain Bolt, Marlene Ottey, Elaine Thompson i Asafa Powell. Wszyscy rekordziści świata. Tego gościa nie trzeba przedstawiać. A Michael, come over here, come over here. A on spotkał Usaina Bolta kiedyś, jak był w szkole w windzie. How was it with Usain Bolt experience? Usain Bolt, he's a great guy. I met him once in an elevator and he was so friendly and approachable. He's a cultural icon and he just lives up to the reputation. It's not just what you see on the track and field. He is someone who is a warrior for Jamaica and he helped put us on the map as well as all of these fantastic athletes right here. Asafa Powell, Merlene Ottey, Elaine Thompson, Veronica Campbell Brown, Johan Blake. We love them all and they're so talented and we're so proud to be represented in Poland and across the world. Big up. Yeah, come on, let's go because it's raining. Yes, sir. Ale co jeszcze wam muszę powiedzieć, Jamajka ma niesamowity system edukacji dzieci, którzy od małego są szkoleni po prostu w biegach. Skąd się to wszystko bierze, bo naukowcy próbowali tą zagadkę, że tak powiem, rozwiązać. Mianowicie jest bardzo dużo tutaj krwi z Gany, z Afryki. W tych zachodnich częściach Afryki są jedni z najsilniejszych ludzi na świecie i to ich właśnie wyróżnia, że mają specjalne takie wyróżnienie, jeśli chodzi o budowę mięśni, przyczepów, dokładnie nie wiem, bo nie jestem biologiem, ale wiem, że to jest unikalne w skali światowej i dlatego tutaj mają taką po prostu moc jamajscy sprinterzy i co się pokazuje na każdej praktycznie olimpiadzie. No a Usaina Bolta, no to chyba każdy zna, jak on to mówi, zawsze mnie to inspiruje, że on na te 9 sekund i 58 setnych pracował 20 lat.